Dzień dobry internecie. W dzisiejszym odcinku wyjazd z końca świata drogą mleczną. Zwiedzimy wybrzeże północnej Norwegii oraz przejedziemy się jej najdłuższym tunelem, który ma prawie 7 km. A na koniec opowiem Wam o spotkaniu z norweską policją i jego konsekwencjami. Zapraszam. Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od miejscowości Nordkapp, gdzie udajemy się w kierunku Lofotów, a dokładnie mówiąc do miejscowości Olsborg. Po drodze zaznaczone 3 punkty, na których tankowałem, a na koniec zaznaczone miejsce, gdzie spotkałem się z norweską policją. Zapraszam. Jak widzicie, wyjazd Nordkapp nie jest wcale łatwiejszy od wjazdu. Teraz zrobiła się tak zwana droga mleczna, w której nic nie widać, nikt nikogo nie wyprzedza, jedzie jeden za drugim. Jak widzicie, światła awaryjne włączone ma i kamper, i ja, żeby nikt w nikogo nie wjeżdżał. I tak do samego końca praktycznie. Szyba non stop paruje, momentami nawet zamarza. Jest taki mróz i wiatr, że naprawdę jest ciężko. Także jak najszybciej zjeżdżamy na dół i posłuchajmy trochę dalej nordyckich klimatów. The sky grows dark, decay underneath, the ravens in the sky, and kings shall deceive. We have come into the night, thunder and rage and war a night. We have come into the night, thunder and rage and war a night. We'll fight for kings, for Ragnarok. Drink her up for Ragnarok, drink her up for Ragnarok, drink her up for Ragnarok. Welcome to Valhalla. Drink her up for Ragnarok, drink her up for Ragnarok, drink her up for Ragnarok. Welcome to Valhalla. I can feel it in my veins, the warrior inside of me. Drink her up for Ragnarok, drink her up for Ragnarok, drink her up for Ragnarok. Welcome to Valhalla. The sounds of arms, fierce morality, nightfall the rain, and the silence bleeds. We have come into the night, plunder and rage and war a night. We have come into the night, plunder and rage and war a night. We'll fight for kings, for Ragnarok. Shield wall. Drink her up for Ragnarok, drink her up for Ragnarok, drink her up for Ragnarok. Welcome to Valhalla. Drink her up for Ragnarok, drink her up for Ragnarok, drink her up for Ragnarok. Welcome to Valhalla. I can feel it in my veins, the warrior inside of me. Drink her up for Ragnarok, drink her up for Ragnarok, drink her up for Ragnarok. Welcome to Valhalla. Jadąc w stronę Nordkappu bądź wracając z niego, będziecie jechać drogą E69, na której znajduje się tunel Nordkapp. Ma on długość prawie 7 km, ale co najważniejsze, jego głębokość schodzi poniżej
poziomu morza. Jest to dokładnie 212 metrów. Przejazd ten tunelem już nie jest płatny. W 2012 roku zniesiono tą opłatę. Tunel też został wybudowany z końcem 1999 roku. Natomiast jedna taka ciekawostka do tego tunelu, poza tym, że jest najdłuższy, to ma zamontowane tak zwane bramy przeciwmrozowe, które zamykane są przeważnie na zimę i polega to na tym, że samochód zbliżając się do tunelu powoduje otwarcie tych drzwi. Jak skończy przejazd, to brama z powrotem się zamyka. A latem przeważnie jest to otwarte, jak ja jechałem, to też była otwarta, więc nie było żadnego problemu, ale taka informacja, jakbyście czasem się zimą tam zapuścili, no to żeby nie było zdziwienia, że nagle się wrota otwierają. Raise your horns into the air. There is plenty here to share. All are welcome, take a chair and sing a song loud and strong. Men of war and men of care, maidens fierce and maidens fair. Raise your horns into the air and sing a song loud and proud and strong. Skål, skål, sing loud and strong. Skål, skål, a toast and a thundering song. At the end of the eve we'll be welcome and warm by a great roaring fire, our voices a storm. In the warm timber halls we will keep out the cold as we bellow and belt out these tunes full of soul. Raise your horns into the air, there is plenty here to share. All are welcome, take a chair and sing a song loud and strong. Men of war and men of care, maidens fierce and maidens fair. Raise your horns into the air and sing a song loud and proud and strong. Skål, skål, sing loud and strong. Skål, skål, a toast and a thundering song. We're welcome and warm, our voices a storm, our voices a storm. Raise your horns into the air, there is plenty here to share. All are welcome, take a chair and sing a song loud and strong. Men of war and men of care, maidens fierce and maidens fair. Raise your horns into the air and sing a song loud and proud and strong. Skål, skål, sing loud and strong. Skål, skål, a toast and a thundering song. W tym momencie muszę się z wami podzielić tym zimnem, jakie tam panowało w tym momencie, ponieważ był to wiatr arktyczny. Nigdy czegoś takiego w życiu nie przeżyłem, nie doświadczyłem. Te nasze halne tutaj w górach w Polsce, to tam jest pikuś do tego. Bo pierwszy raz miałem wrażenie, że wieje tak mocno wiatr, że wbijają mi się igły wręcz w ręce po prostu, że aż bolało. Miałem na sobie, słuchajcie, 5 warstw z tego, co policzyłem i mi nadal było zimno. I teraz o tym zimnie, w co byłem ubrany, to może dobry moment, żeby powiedzieć, ponieważ są rzeczy, które się sprawdziły, które się nie sprawdziły. I tutaj, ponieważ nikt mnie tutaj nie sponsoruje, więc powiem szczerze opinię o wszystkim, co mam na sobie i zacznę od dołu, bo muszę jedną rzecz pochwalić, buty. Miałem na sobie buty TCX-y, to jest włoska firma, więc tak jak Dainese postrzegana, z Gore-Texem i powiem, że zrobiły swoją robotę, bo mi ani razu nie zmarzły stopy, mówię, ani nie miałem mokrych tych butów, nie przemokły, ani mi nie było w nich zimno, więc tu pełen szacun i mogę zdrowo polecić. Spodnie miałem Dainese z Gore-Texem, z podpinką i tutaj też nie mam żadnych uwag. Na to miałem założone
spodnie przeciwdeszczowe CD, tu też było ok. A jeszcze dodatkowo oczywiście bielizna termiczna i to ocieplająca, nie chłodząca, i to też zdawało egzamin. Jeśli chodzi o górę, to na bluzę termiczną miałem branego t-shirta albo long sleeve'a, takiego ocieplającego. Na to miałem softshella Dainese właśnie od kompletu. Na to ubierałem przeciwwiatrówkę, przeciwdeszczówkę, tą membranę wewnętrzną też Dainese i na to kurtkę z Gordury Dainese. I to dawało w sumie, można powiedzieć, egzamin. A na zewnątrz miałem przeciwdeszczówkę od kompletu właśnie CD. No i tutaj totalna porażka, bo jak widzieliście te rękawiczki, to one mi się praktycznie podarły już pod koniec, bo po drugim ubraniu to już mi się dziury wypuściły, więc niedorobiony produkt według mnie, a poza tym przemakało to i cały czas mi leciała woda na Gore-Tex, bo rękawiczki te zimowe miałem Richy i one ogólnie mi się sprawdzały tutaj w okolicy, powiedzmy, Poznania, wokół komina, nie było żadnego problemu, nic nie przemakało, no ale to były krótkie odcinki, bo kwestia godzina, dwóch pojeździć, no to jest trochę inaczej niż jeździ 10-11 godzin. I pomimo tego, że były zabezpieczone tymi żółtymi rękawiczkami zewnętrznymi, to ten Gore-Tex też przemakał i później, co najgorsze, się działy dwie rzeczy, których nie przewidziałem, że jak rękawiczka już nasiąkła, to ta rękawiczka stykała się z kurtką i kurtka zaczynała rękaw wciągnąć tą wodę do góry, aż po samo ramię na końcu, i dlatego mi najbardziej było zimno w ręce, w ramiona. A od góry, od kasku, to też taka ciekawostka, że jak woda zacieka pod kask w pewnym momencie i dotyka tego kołnierza mokrego od przeciwdeszczówki, to tam gąbka po prostu piła wodę i powodowała, że ona wchodziła raz, że do kasku, a dwa, dotyka kołnierza od kurtki i też schodziło niżej na barki, więc te dwie rzeczy to trzeba pomyśleć, jak to sobie zabezpieczyć na przyszłość, ale to mnie najbardziej doskwierało. Jeżeli chodzi o grzane manetki jeszcze, no to powiem wam od razu, że to tam nic nie daje na takim wyjeździe. Jeśli nie macie handbarów, no to zapomnijcie, żeby było ciepło, bo ja tutaj nie wiem, jak jeździmy sobie po mieście, czy wokół komina i sobie grzejemy ręce od środka, no bo tak grzeją manetki i od zewnątrz nawet powieje godzinę, dwie, to tam luz, damy radę przeżyć. W tamtych warunkach, kiedy pada deszcz i wiał ten arktyczny wiatr, naprawdę zimny, no to nic nie dawało. Ja momentami miałem wrażenie, że to nie grzeje, bo tak mocno po prostu dawał ten wiatr, że te manetki czasem miałem wrażenie, że są letnie, a nie są gorące i tam też są trzy tryby grzania i to tam nic nie dawało. Więc bez handbarów tutaj, mówię, było akurat ciężko w tą pogodę. Także tak, jedne rękawiczki miałem też takie długie Dainese Druida, które też przemieniłem z tych Richy w pewnym momencie. Natomiast je tak zapuściłem, w sumie już 7 lat miałem, że w pewnym momencie właśnie po Nordkapie, jak od Oldsborga dojechałem, na drugi dzień je przesuszyłem, próbowałem je ubrać i przy ubieraniu po prostu skóra mi się przedarła. Po prostu już było tak przemoczona, tak zmęczony materiał, że już pękła i było do wyrzucenia i już zostały te zimowe i później jeszcze miałem tylko letnie, krótkie, które mi się w sumie na końcu nie przydały. To tak a propos odzieży, żebyście też przemyśleli, bo jedną rzecz, którą bym chyba zmienił, to bym sobie kupił kamizelkę grzejną, ale z rękawami. No takie coś tam można kupić u Chińczyków, że tak powiem, może nie za grosze, ale bardzo tanio, ale koniecznie z rękawami, a nie tylko samą klatkę piersiową, bo myślę, że to by mi się sprawdziło jak najbardziej. To tyle, posłuchajmy dalej sobie nordyckich tematów. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady course to the haven, many foemen. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady course to the haven, many foemen,
sail to distant shores, stand upon the prow. Noble bark I steer, steady, steady course to the head. He can hear the grass grow miles and miles away. He was chosen by the gods on his staying alert. Son of Odin, with white big blood, son of nine mothers, the bravest of the gods. He spent days without sleep until the Ragnarok. Against Loki he will fight, and then the end begins. Jak widzicie, cały czas podczas tej podróży pogoda nie rozpieszczała na tej północy. Tutaj na tym filmie to jeszcze tak delikatnie sobie pada, jakieś tam puruszy śnieżek i tak dalej, więc jeszcze nie było źle. A później znowu struga deszczu i znowu tam schowałem kamerę i no ja już jechałem dalej, nie było wyjścia. No i tak jechałem sobie do tego Osborga i jakieś 20 parę kilometrów przed samym Osborgiem była taka sytuacja, że jechaliśmy za kamperem, 4 samochody przede mną, no ja jako 5. No i no i tam oczywiście wiadomo, jak w Norwegii, przepisy tam przeważnie 80, czasem są 90 podwyższone albo 70. No i tempomat i tam jakoś się za bardzo nie wychylałem z tymi prędkościami. No i w pewnym momencie, jak już tak jechałem, no to za tym kamperem i za tymi samochodami, to była taka sytuacja, że było wzniesienie, był dodatkowy pas do wyprzedzania, no i wszystkie samochody się puściły, no i ja jako 5, mówię, wyleciałem za nimi i jadę dzidak do góry. No i oczywiście pas się kończył, no to ja dodałem gazu, wjechałem przed tego kampera, jadę też z tymi samochodami, no i później 70, no to wszyscy zwolniliśmy, jedziemy te 70 i za jakieś tam 2 km z haczykiem nagle się robi korek, nie wiem o co chodzi, jakiś kamper znowu stoi z przodu, myślę, że coś się stało, patrzę, wychodzi policjantka i mówi, że wszyscy na bok mamy zjechać. No i co się okazało? Każdy z nas dostał mandat, bo co się okazało, mają super laserowy nowy sprzęt, który łapie 5 pojazdów jednocześnie, także każdy ładnie popłacił, a do mnie pani mówi, że mam poważny problem i musimy porozmawiać. No to zaczęliśmy rozmawiać. No i co się okazało? Jak dostałem wyniki z tego lasera, ze zdjęciem od razu, piękne, ładnie, no to wyszło, że miałem 121 na 80, bo tyle tam obowiązywało. A w Norwegii jest taki przepis, że powyżej 30 km na godzinę, nieważne czy zabudowany czy nie, no traci się prawo jazdy. No i w tym momencie pani powiedziała, że nie mam prawa do kontynuowania jazdy, no i tak naprawdę mogę sobie wzywać lawetę, nie? Ja mówię, no ale jak? Mówię, no przecież mówię nocleg za 20 km, jak ja mam to teraz dotrzeć? Mówię, jest 21:30, więc jak ja mam to teraz wszystko ogarnąć? No i tam troszeczkę tak, że jak powiem, na litość. No i ten gość, który mnie szczelił, powiedział, że sprawdzimy w Norwegii, czy jestem czysty na tych wszystkich zdjęciach, czy gdzieś nie przekroczyłem, no to mówię, no raczej nie, więc sprawdzili, no się okazało, że było czysto. On mówi, no to pogadali między sobą coś po norwesku, także tam nic nie zrozumiałem, no ale powiedzieli na końcu, że mam wsiadać na motocykl, jechać, prawko mi zabrali, no i że mam jechać za nim na posterunek, no to cofnąłem się 20 km znowu z powrotem w stronę Nordkapu, z nimi na posterunek. No i bardzo miło mnie przywitali, dali mi kawę, herbatę, ciastka, jakąś bułkę, mówię, spoko, luz, jest fajnie. No i powiedzieli, że zrobią tak, bo przyszedł ten komendant i mówią, że sprawdzą mnie w Polsce i sprawdzą mnie w systemie CIS jakimś tam europejskim, czy nie jestem gdzieś tam notowany z mandatami i powiedzieli do mnie tak, że jeśli przekroczyłem gdzieś o 50 na godzinę,
Mówi, to będzie duży problem, a jak nie, no to będziemy rozmawiać inaczej. No i trwało to sprawdzenie, słuchajcie, do godziny 1 w nocy, więc trochę to trwało, zanim Polska potwierdziła, że jestem czysty, że cała Europa potwierdziła, że jestem czysty, nie mam żadnych mandatów, że też nie przekroczyłem takiej prędkości. No i powiedzieli, że chyba rzeczywiście akcydentalny przypadek. No i mówię, że to był teren pozazabudowany, więc mogą przymknąć oko i zrobili tak. No mandat dostałem psowity, bo to 15 000 norweskich koron. No to tak na polskie wychodzi tam około 6 000 złotych. No i dodatkowo ta naprawka na 7 miesięcy. Na szczęście tylko w Norwegii, do Unii sobie mogłem wyjechać. I teraz tak, ponieważ ja już straciłem uprawnienia w Norwegii, no to nie mogłem kontynuować jazdy, więc miałem eskortę policyjną do hotelu, w którym spałem, znaczy tam do tego pensjonatu, więc odwieźli mnie ładnie, jechałem za nimi i oni mnie eskortowali i na drugi dzień powiedzieli, że będą mnie eskortować do granicy norwesko-finlandzkiej. A mówię, jak norwesko-finlandzkiej? Przecież mówię, to się będę cofał, nie? Przecież lepiej w dół, a oni w dół nie, bo tam już oni nie mają jurysdykcji, więc jak tu coś by było, ktoś cię zatrzymie, to ogarniemy, a tam już nie ogarniemy, nie? Ale mówię, no to ja, wiesz, 600 na dworze, mówię znowu, nie? No trudno, nie? No i zostawili mnie pod tym pensjonatem, pojechali, no i tak się zakończyła, że tak powiem, podróż po Norwegii. Jedyne co, no to, że mogłem wyjechać do Szwecji na motocyklu, oni często tego nie robią rzeczywiście, a nie, że musiałem sobie lawetę zamówić i przewieźć to do Szwecji. No taki przypadek, słuchajcie, mi się trafił, jak całe życie człowiek jeździ bezpiecznie, raz odwinął, nie w tym miejscu co trzeba, no i takie konsekwencje. Także cały plan trzeba było przewertować, pozmieniać, noclegi poodmawiać, przebukować, inny plan opracować, także miałem co robić o tej 1:30 w nocy, bo tak dojechałem do tego pensjonatu ostatecznie. No i co ostatecznie zrobiłem na drugi dzień? Czy pojechałem na Finlandię, czy pojechałem przez Szwecję? To się dowiecie w następnym odcinku. Zapraszam. Vargen ylar i nattens skog. Han vill men kan inte sova. Hungern river hans varga buk och det är kallt i hans stova. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig.